Lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już. Pod ten balkon pełen trących róż. Na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. To brzmi jak jakaś kampania terapii grupowej. Może się zapiszę. Witam Was w kontynuacji mojego materiału z Brzeźna, z Gdańska, z 2024 roku. Jest to już 4. materiał. Myślę, że to już chyba będzie ostatni. Staram się, żeby te materiały były coraz lepsze z nagrania na nagranie, ale najciekawsza część, która była w tym materiale, pochodziła z live'u, z transmisji na Twitcha i niestety jakość była taka, że no, nie dało się tego tutaj przedstawić. No, po prostu nawet odtwarzając to na komputerze, to było coś strasznego. Ale obiecuję, wrócę tam i tym tematem się zajmę. Nagramy to razem. Stary plus 50 online też będzie, a nowa jakość jak najbardziej nam będzie podpowiadać, co i jak trzeba zrobić. Zapraszam do oglądania. Była smażalnia ryb, teraz Villa Hotel się nazywa. Idziemy dalej. Dobra, teraz jesteśmy na tych słynnych budach. Przyszliśmy dokładnie stamtąd, gdzie kamera pokazuje i tak dalej. No widać, że robi nam słoneczną pogodę. Nie ma słonecznej pogody, zabierz paluchy. Ale niech robi. To są właśnie te słynne budy. One zupełnie inaczej kiedyś wyglądały. To nie tak wyglądało. To jest zupełnie inna abstrakcja. To jest kolejne wyjście na plażę. O. To już jest bardziej takie znane, no bo tu są budy. Tu się kończy ulica Karola Marksa kiedyś. Teraz się Halera nazywa chyba. Halera. I tu są właśnie te słynne budy. Jak widzimy, zimowy renesans świąteczno-sylwestrowy przeżywają. Nie spodziewałem się takich tłumów, chociaż dzisiaj niedziela, nie? To uwierzcie mi, zupełnie inaczej wyglądało. Jeżeli uda mi się wygrzebać zdjęcie, to je zamontuję, ale to tak nie będzie. Dobra, kończymy 100-metrówkę, jesteśmy w punkcie 4. O co chodzi z tą 100-metrówką? To jest punkt 4 100-metrówki. Zaczynaliśmy tam w Brzeźnie, koło pętli. Był punkt 2 Budy, punkt 3 Ptyś i teraz 4. Czyli przychodząc na Budy jesteśmy minimum po 3 piwach, a jeżeli spotkaliśmy znajomych, to jesteśmy po 4 lub 5 piwach i dopiero tutaj towarzyskie życie się zaczynało i tutaj dopiero zaczynaliśmy spożywać piwo, więc jeżeli byli chętni na 100-metrówkę, gdzie oczywiście piwo często zakąszano wódeczką, to przychodząc na Budy już byliśmy dobrze wstawieni. Więc tutaj 100-metrówka się kończyła i tutaj była już no grubsza impreza, nie? Tam Gdańsk, ulica Karola Marksa była, dzisiaj Halera. Tam do mnie, do centrum Brzeźna i Pętli. Tu w tą stronę do Jelitkowa i do Sopotu. Wybudowali piękną dróżkę do spacerowania, do jeżdżenia rowerami. Super sprawa. Na Opartego ponoć można na Hel dojechać można. Dokładnie stąd jakby się wsiadło na rower, można przepadołować całą Zatokę Pucką, tam blum, 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 blum i tam wylądować na Helu. Super sprawa. Dla chętnych zapraszam. My przejdziemy się, zobaczymy, że są koledzy znajomi, bo tutaj parę bud znajomi obsługują. Tu tą jedną, co tam świeci się światełko. Tu drugą widzę, że mają zamkniętą. Później jest Derkacz. Wczoraj spotkałem Andrzeja od Derkacza i tam jest LED, kolega też z podstawówki z żoną, teraz to przejęli interes po rodzicach i ta buda wysoka z tym to też do nich należy. No witam Was. Znowu. Jesteśmy na Budach w tym 4. punkcie tej 100-metrówki, gdzie tutaj już się raczej kończyło, czasami zaczynało i tak dalej.
Korzystamy z gościnności budy LED mojego kolegi Pawła, chyba brata Andrzeja i żony Ewy. Nie będzie problemu, że przyszłem z własną kolą. Kola. Zero pseudoreklamy. Napój. I tutaj już się imprezowało i tak dalej. Zaraz odwrócę Wam kamerę, pokażę jak to wyglądało dalej. Te budy już wyglądają inaczej, zupełnie inaczej niż kiedy myśmy z nich korzystali i tak dalej. Zaraz pokażemy je tutaj. Tak to wyglądało, mniej więcej. Odwracamy kamerkę. Jesteśmy pod jedną z tych wiat właśnie, wysokich, wesołych. Tutaj widzę, że inteligencja pracuje, chcę Wam coś pokazywać dokładnie. Tutaj jest jedna buda, druga, tam jest to wyjście na plażę, które żeśmy pokazywali. Kamerka przybliż. Przybliży? Nie przybliży. Teraz złośliwie nie będzie chciała przybliżyć. Ale tak to mniej więcej wyglądało. Tak. To wygląda imprezownie. Tutaj już Państwa ominiemy. O, kamera zrobiła ładny najazd tam na ulicy Hallera. Kiedyś Karola Marksa. To była główna wyjazdówka z Brzeźna, tramwaje tam jeżdżą i tak dalej. Piękna ulica dwupasmowa w dwóch kierunkach z tramwajem po środku. Super bajka. Ok. Dobra, przejdźmy się kawałek. Wyjdziemy stąd. Okej, to będzie powymazywane, powycinane, niech się Państwo nie denerwują. Tutaj obok już coś wyrosło, tego nie było, tego nawet ja nie znam, tego tutaj, u góry. No dobra, tak to wyglądają właśnie te budy, słynne. Dobra, będziemy się powoli z nich wynosić. Tutaj wyjście na tarasy, wiadomo, zimą pozamykane, może na Sylwestra będzie otwarte, kto wie. Tutaj tarasy u góry, nie? Wyjście na plażę. Ładnie kamera ta robi obroty. Wymiękcza to dosyć. Jakaś tapsa rybka. Tapsa. Skąd to za nazwa tapsa? O, jak mówiłem, Hallera ulica jest. No i tutaj będziemy już kończyć budy, wychodzić na zewnątrz. Tak, proszę Pana, mówię do kamery. O, dobra, kończymy na razie. Później pokażemy kierunek odwrotny do bud i później niespodzianka. Dobra, jesteśmy w kolejnym punkcie. Tutaj pokażemy tak mniej więcej orientacyjnie, gdzie jesteśmy i tak dalej. Przesuń się kamerką. O, cyk. Tam właśnie były budy, na których byliśmy i tak dalej. Poszliśmy w stronę ulicy Hallera i tak dalej. Teraz się wrócimy grzecznie. Gdyby komuś było mało wrażeń na budach, to teraz tam białe domy, zrobił nam zoom. Tam takie białe domy była balladyna. To była dyskoteka z knajpą i tam już można było imprezować do rana. Zresztą na budach też można, ale tam można było potańczyć, bo była dyskoteka i tak dalej. Zresztą były dwie swego czasu jeszcze po drugiej stronie, tam gdzie w Rybce kupowaliśmy rybkę, to właśnie po drugiej stronie też była druga knajpa. Balladyna dłużej przetrwała. Wielka knajpa z mocną dyskoteką i tak dalej, nie? Więc było się gdzie pobawić, jeszcze po budach wyjść i tak dalej, nie? Więc to był już końcówka Brzeźna. Tam dalej można jeszcze opowiadać, bo tam jest stary cmentarz niemiecki i tak dalej, to tutaj dalej. Teraz pójdziemy znowu w stronę Brzeźna, tam, o widzę, że kamera robi nam słoneczną pogodę, grzeczna kamera i tam będzie niespodzianka, o właśnie tam pójdziemy, tam pójdziemy, nie biegaj nam za rowerzystami, tam pójdziemy, tam Wam pokażę coś jeszcze, idziemy. Tak dziwnie zaczynamy kręcić, zaraz wytłumaczę dlaczego. Tutaj widzicie szkoła podstawowa numer 20. Tak, to jest moja szkoła, po której chodziłem.
To jest właśnie ta szkoła. To jest szkoła podstawowa numer 20. O, jest dziwnie zbudowana. Zaraz będę Wam tłumaczył dlaczego. Co jeszcze ciekawego jest? Tam przebitka, było zdjęcie zrobione z kościoła, w którym brałem pierwszą komunię świętą. I tu jest właśnie kościół. Nie, zupełnie ta szkoła nie była kościelna, tylko po prostu kościół akurat stał koło szkoły podstawowej, a podstawowa szkoła numer 20 była w tym czerwonym budynku. Powiększ się. O, tutaj była kiedyś. Tutaj była szkoła podstawowa numer 20, od razu po wojnie, czy tam przed wojną i tak dalej. Później budowano i szkołę. Teraz, Ciekawostka. co ciekawe, to jest jedyna szkoła chyba w Polsce albo w Europie, która jest wybudowana na bunkier. Tu jest pod spodem bunkier. To był dosyć spory bunkier, bo on tam się ciągnie, tam pod szkołą, tam się ciągnie i tak dalej. Ten bunkier to był bunkier dowodzenia obroną portu, który mamy tam. W Brzeźnie dalej tam za nami w parku stoją bunkry dalej. To był kompleks w ogóle bunkrów, one były nazwane bunkrami, ale to były stanowiska ogniowe. Tam armaty stały, które broniły wejścia do portu. Ten bunkier był bunkrem dowodzenia tą obroną i tu zbudowali szkołę, więc to jest jedyna szkoła, która posiada własny, prawdziwy bunkier niemiecki. Nie wiem, czy atomowy to nie jest, ale bombardowania wytrzymywał, nie? Więc taka ciekawostka. Moja szkoła była zbudowana na bunkrze i teraz jak dobrze w materiale się cofniemy, zobaczcie, gdzie byłem umiejscowiony. Już powracamy. Tam dalej jest plaża, tam za tym ogrodzeniem, tam jest plaża i tak dalej. Tam dalej na skos w prawo były już te słynne budy pijackie i tak dalej. Tam była ta 100-metrówka, którą żeśmy podążali. Tam tup. Tu miałem szkołę. Tam dalej za tym wysokim budynkiem było moje przedszkole, a to był kościół. Więc jak się sami domyślacie, można było się uczyć, iść pomodlić i napić piwa. Wszystko było do kupy. Tam jeszcze zajrzymy na drugą stronę boiska, ale to zaraz będziemy dogrywać. No dobra. No dobra, to będzie chyba mój tekst na początek. Stoimy teraz na boisku szkolnym, po drugiej stronie mojej szkoły podstawowej. I co? I teraz zaraz będziemy opowiadać i tak dalej. No troszeczkę tu nastąpiło zmian i tak dalej. Już pokazujemy, odwracamy dosyć mnie. O, to jest moja szkoła podstawowa, numer 20. Teraz to jest piękne boisko, jak widzicie. Zrobili i tak dalej. Kiedyś boisko do piłki nożnej było tam, gdzie jest plac zabaw. Za tym boiskiem jest plac zabaw dla dzieci i tam było boisko do piłki nożnej. Tu było takie boisko do piłki ręcznej, siatkówki. No, kosz wtedy nie był taki modny, ale coś na stylu kosza było. Tu była bieżnia na 100 metrów do biegania. Sala gimnastyczna. Ten taki biały budyneczek. Kamera przybliż. Nie chcę współpracować, ale ładne kolory robi za to. Sala gimnastyczna, no i ta szkoła podstawowa. Z tyłu ta brązowy, ceglany ten budynek, to jest właśnie stara szkoła numer 20, która była, a później się przeniosła tutaj, nie? Jak wspominałem, jest to na podbudowie bunkra, więc ta szkoła jest solidna. To jest chyba jeden z najbardziej solidnych budynków w Brzeźnie. I tak dalej. Tak jak wspomniałem, za szkołą jest kościół. Tutaj jest budynek parafialny. Tam jest morze, a tutaj niestety ten nowy budynek, który stoi i nam zasłania, to były już te budy pijackie, więc
Co wam będę tłumaczył? Się domyślcie. Ciekawostka. Te wielkie tutaj ładne drzewa, które stoją, topole, brzodnie. No, te takie smukłe, wysokie drzewa kiedyś stały tutaj. O, tu stały i tak dalej, nie? No, widzę, że je wycięli. Nie wiem, słusznie, niesłusznie, no ale takie stały. Kolumbryny tutaj na wiosnę gubiły taki biały puch. Nie wiem, nie znam się na drzewach. Odróżniam kasztan od dębu i tyle. A i kasztan wiem jak wygląda. Więc tak, to jest mój cyrk. Moje małpy. Dobra, zbieramy się. Będziemy szli powoli do domu, bo pogoda byle jak, ale kamera robi swoje, co? Kolory robi. To było tyle. Moja szkoła podstawowa tutaj za mną. Numer 20. Może gdzieś wygrzebie zdjęcie, to tam wkleimy je, pokażemy. Jakieś tam zdjęcie. No, miło, że można było wejść, nakręcić, bo bałem się, że będzie pozamykane, ale nie. Otwarte dla młodzieży. Można wejść. Bramka otwarta. Tutaj bramka otwarta. Mogą ludzie wejść sobie, pograć, jak potrzebują. Podłoże super. Nie wiem już czego to jest, ale takie super mięciutkie. W adidasach. Super sprawa. Widać, że o to ktoś dba, bo jest czysto. Nawet tam chyba ktoś zamiatał. Nie skończył. No ale tak to wygląda. Dla mnie bardzo mądre. Dobra, kończymy. Idziemy, przejdziemy może przez kościół. Nie przejdziemy przez kościół, bo musimy iść do jednego sklepu. Nara. Szybko tutaj dokręcimy takie coś, że to była właśnie ta szkoła 20, numer 20, stara. Później ta szkoła była szkołą średnią zawodową jakąś dla zegarmistrzów. To była zegarmistrzowska szkoła i tak dalej, jak już tutaj właśnie powstała ta 20, na tamte czasy nowoczesna, nie? Te okienka są zupełnie inne, wam powiem, że te okienka kiedyś praktycznie nie występowały, a jak występowały, to były takie malutkie, tak jak w bunkrach, takie wiecie, półokrągłe, nie? Teraz się przyjdziemy koło kościoła, jak nas proboszcz nie pogoni, chyba nie powinien. Kościół powinien być zawsze dostępny. Nie? Kort tenisowy, on dosyć długo już służył. On to był jeden z takich na tamte czasy dosyć szybko wystawiony, ceglany. Widać? Widać. No, tak to więc wygląda. Będziemy się powoli do domu zbierać. Pogoda jak pogoda, ale widać, że kamera stanęła na uszach. Ładnie nagrała, nie po ciemku. Brawo kamera. Jestem z Ciebie dumny.